Cześć i czołem, witajcie w kolejnym odcinku mojej misji 100 dni dookoła świata. Dzisiaj znajdujemy się tutaj. Dobra, to jeszcze raz. Witam Was bardzo serdecznie. Telefon mi się prawie rozczaskał, ale co się nie robi dla dobrego ujęcia, trzeba następnym razem lepszy statyw chwycić. Znajdujemy się w Ekwadorze, w miejscowości Santa Teresa, a za mną znajduje się święta świątynia Inków. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Jak ktoś myśli o zostaniu vlogerem, to polecam tą sztuczkę w trakcie dnia opuścić obiad, zjeść banana, napić się jakiegoś cukrowanego napoju i można działać. No bo jak człowiek zje, to go zamula. Tu Michał, jakbyś chciał gdzieś nocować w namiocie, no to raczej kijowska sprawa, bo blisko się tu nigdzie nie można zbliżyć do tych ruin, bo jest drut kolczasty. Ale w sumie jej się nie dziwię. No jestem już na miejscu w tej Ingapirce całej, ale na wstępie kupiłem bilet oczywiście. Magnesy droższe niż w Szwajcarii. Po $5 chcą. Skończyło się na 2, trzeba się zawsze potargować. No ale tutaj na informacji pani mi powiedziała, że mam przewodnika, co jestem zdziwiony, że jest wliczone w cenie, bo bilet wstępu $2. Jest napis oczywiście, że nie wolno żadnego profesjonalnego sprzętu używać. Nie wiem, czy mój statywik się zalicza do tego. No, ludzie na pewno mnie biorą jako profesjonalistę, jak widzą, że jest jakiś mikrofon. To miejsce unikalne w skali Ekwadoru, bo to jest jedyna taka świątynia słońca w całym kraju. Tam wygląda niezła górka na namiecik. Nie wiem, jak tam wieje. Wieje? Coś tam wieje. Siedział tu i siedział nie wiadomo ile. Pani mi tu w biurze pokazuje, że już jest 13:40, a o 13:30 miałem wejść na bramę. No ale nikt mi tu nie powiedział. No, po prostu kupiłem tu bilet, pani mi napisała 13:30, no to siedzę 15:30, więc siedzę spokojnie, a mam wejść tu po prostu do środka i tam będzie przewodnik. To, co widzicie tam za mną, to jest świątynia Słońca, czczona przez Inków. A ludzie, którzy tutaj mieszkali, oni się nazywali i nazywają dalej Canares. Pani tu przewodnik jest jakby potomczynią, jak to się mówi, potomkiem właśnie ludzi Canares. Oni z kolei święcili nie słońce, tylko noc. Zwłaszcza kobiety mówiły, że noc jest niesamowita, no bo przynosi dzieci, tak? I tutaj jest świątynia Księżyca, a tam jest świątynia Słońca, do której za chwilę podejdziemy. Słuchajcie, ludzie tu byli bardzo przywiązani do uprawy kukurydzy i to, co się za mną znajduje, to są lodówki. To są ówczesne lodówki. No, jak ktoś wie, chodzi do piwnicy, to wie, że pod ziemią jest średnio tak 80 stopni stałe. I co jeszcze ważne, świętowali 2 razy do roku, kiedy jest przesilenie, czyli 21 czerwiec i 21 grudnia. 21 grudnia świętowali zasianie pól, a 21 czerwca zbieranie tych plonów. I tu zaraz podejdziemy jeszcze do tamtej świątyni. Nie będę wszystkiego zdradzał, ale jest bardzo ciekawa sprawa z tym całym przesileniem. Tu pani mówi, że tutaj są, słuchajcie, takie liście altamiso, które się po prostu wącha i działa to jak... Ale ma zapach, no! Naprawdę, w geranium takiego nie ma. I słuchajcie, to działa jak liście koki. No po co się to zażywa? W ogóle liście koki nie mają wpływu, jakby to powiedzieć, na waszą świadomość, no chyba że się to przerobi tak jak niektórzy gangsterki robią. To po prostu tu ludzie używają, żeby lepiej znosić chorobę wysokościową, bo jesteśmy 3200 metrów nad poziomem morza i tu to altamiso, będę musiał trochę powciągać tego, bo trochę mi się w głowie kręci. Pomaga lepiej znosić właśnie chorobę wysokościową. Lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Archeolodzy odkryli w tym miejscu grób. 11 kobiet, które były w pozycji takiej kucącej, coś a la dzieci. Nie było to jakby
poświęcenie, nie wiedzą dlaczego, tutaj pod tymi kamieniami właśnie znaleźli w bardzo dziwnej pozycji kobiety. Były po prostu tak jakby na przykucu takim, przykut słowiański, no nie wypada się tu może śmiać, ale archeolodzy nie wiedzą, dlaczego tak zostały te osoby pochowane, to jedna sprawa, a druga sprawa, te osoby nie były pochowane naraz, tylko po prostu co chwilę, co parę lat dodawali. Stoję właśnie na dachu świątyni Księżyca. Te 3 świątynie, które były uznawane za szczególne przez ludność Canares, to była jedna tutaj, druga była przy wulkanie Cotopaxi, a trzecia przy wulkanie Chimborazo. Jutro postaram się Wam pokazać właśnie to Chimborazo. Trzymajcie kciuki. Ludzie tu dziwnie na mnie spoglądają, bo tak, ja w shortach, w krótkim podkoszulku. Pokazuje, że jest 14 stopni, ale odczuwalna jest dla mnie 20. Jestem nabuzowany trochę. Walnąłem przed chwilą napój wyskokowy, czyli dużo cukru i 2 banany. Zresztą jak widzieliście, albo i nie. No i działam po prostu. Pani mi tu tłumaczy. Lepiej nie mógłbym sobie tego wymyślić. Jadę na spontanie, to co Wam opowiadam, ona mi tu tłumaczy. Ona nie chce być nagrywana, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No bo jest nawet i lepiej, bo nie muszę też tłumaczyć, a dużo ludzi nie lubi czytać napisów, więc sobie posłuchacie. To, co widzicie teraz na ekranie, to są takie moździerze, młynki można by powiedzieć, do kukurydzy głównie stosowane i oni później tą kukurydzę fermentowali i no nie będę tu wchodził, no bo tutaj jest ścieżka oczywiście, zobaczcie, tak jak, żeby tu nic nie zepsuć i tą kukurydzę jak fermentowali, to później po prostu ją przechowywali i były 2 napoje. Jeden był bez alkoholu, czyli chicha, to chyba jak ktoś śledzi moje poczynania, piłem taki czarny napój w Peru, a drugi był, zapomniałem, pani mi mówiła, ale to jest alkoholowy napój. No i dalej tutaj się tak stosuje, czyli taki lokalny bimber. Więc ten alkohol zawsze chyba od tysiącleci, odkąd człowiek na to wpadł, towarzyszy nam bez względu na szerokość, długość geograficzną i kraj. No tutaj robili to z kukurydzy. Ale to dziwne, bo przecież tu jest kraj ziemniaka. Następna dawka ciekawostek, słuchajcie, tak? Tu żyli ludzie, najpierw byli ci ludzie Kanarii, a później przyszli Inkowie. I o dziwo, oni w ogóle ze sobą nie walczyli, żyli wspólnie. Tak jak była ta świątynia nocy, czczona przez Canaris, tutaj przyszli i obok wybudowali po prostu świątynię Słońca Inkowie. I co jest jeszcze ciekawe, tutaj to co widzicie za mną, to są takie jakby akwedukty, na których zatrzymywała się woda. Po to są te takie jakby niby mury, bo zapytałem panią, czy to była jakaś po prostu konstrukcja murowana wyższa i uległa zniszczeniu, a teraz to jest po prostu takie no niewysokie. Ona mówi nie, właśnie to było przez Inków, że oni tutaj głównie hodowali kukurydzę i ziemniaki, bo woda się zatrzymywała właśnie na tych polach uprawnych. Jesteśmy w górach, prawda? 3200 metrów, więc no, mieli to nawet dosyć rozkminione. Jeszcze jedna ważna rzecz. Canaris, zobaczycie, tu są mury i te mury są z zaprawą. Czyli używane to są kamienie w ogóle rzeczne, pozbierane tu z dużej ilości rzek, ale mają zaprawę. A zaraz Wam pokażę, co Inkowie tam zrobili. A tu macie już porównanie. Zobaczcie na kształt tych kamieni w ogóle, jak są ułożone. Tu jeszcze jest kilka tych murów, które mają zaprawę, prawda? Więc nie było to tak idealnie, że w każdym miejscu Inkowie stosowali bez zaprawy, byli z tego znani i słynni, ale zobaczcie na to. Tutaj nie wejdzie nawet kartka papieru, żyletka, ani źdźbło. Idealnie po prostu są jakby powycinane względem siebie i dopasowane, jak puzzle. I nie ma w tym zaprawy. W ogóle nie ma zaprawy w tym. Jeszcze raz, żeby mnie tu było widać do słońca. Nie ma zaprawy. To, co tutaj widzicie, to jest pozostałość no, domu, który pozostał.
Większość tutaj było właśnie tak, w takim samym kształcie, tylko została po prostu zniszczona i co jest po prostu dla mnie się w głowie nie mieści, to Hiszpanie ukradli te kamienie. Ale po co? Na co? Po prostu nie wiem, czy ze złości? No bo jak, no, wyobrażacie sobie ukraść, nie wiem, no komuś cegły z chaty? No chyba, że to było tak cenne, ale to trzeba było przecież transportować. No, tak moja głowa tylko buzuje, ale to jest głowa z teraz, a nie to, co się działo 1000 czy 500 lat temu. Tu jeszcze była taka wiara ich, że żeby przynosił dom szczęście i odpychał złe moce, to było po prostu na zasadzie prostokątu. No to można powiedzieć śmiało, że wszyscy mamy takie drzwi, nie? Prostokątne. Ja mogę teraz wejść tu, do tej świątyni słońca. Ja nie wierzę, że to można chodzić po tym. Wow. Jeszcze co ciekawe, z tej strony. W tą stronę jest zachód. Ja wam zaraz odwrócę, zobaczcie, słońce tam zachodzi. Jest idealnie to uformowana ta świątynia. Wschód tam, tak jak według tej ściany, jak tu zobaczycie za mną, prosto, w tamtą stronę wschód, a w tamtą zachód. Jak oni to jeszcze rozkminili, że była tutaj taka akcja, że właśnie 2 razy do roku na przesilenia, 21 czerwca, 21 grudnia, światło wpadało, nie wiem dokładnie w którą tutaj tą część, ale jakoś przez mały lufcik do środka tej świątyni. I tylko było przez chwilę jakby to światło skupione w środku i szamani, czy tutejsi, no jak to się mówi, moderatorzy religijni, skąd ja takie wyrazy znajduję? No czerpali z tego niesamowitą energię, bo do środka tej świątyni rzadko kto mógł w ogóle wejść. A ty dzięki mnie, no a ja dzięki tobie mogę tutaj teraz chodzić po tym, że jestem cały podekscytowany, bo chodzimy po 1000 lat historii. A tam, gdzie to drzewo widzicie na horyzoncie centralnie, nie będę palcem wskazywał, ja tam będę chciał się udać, na tamto górze, przepraszam, albo tam, gdzie ten taki ceglany dach i tam może namiocik rozbije, ale wieje i dzisiaj w nocy podobno ma być 4 stopnie. No ale ja spałem na minus 30 na śniegu, bez namiotu w Tatrach, ale byłem wyposażony. Tu mam bluzę, no mam namiot i mam jeszcze kurtkę przeciwdeszczową. Ale tyle. No, ale to co ja się będę martwił? Opowiem wam w nocy różne historyjki, które tutaj są związane z tym miejscem, legendy, takie trochę mniej straszne, spooky. Coś ciekawego dla was przygotowałem, więc nie ruszaj się sprzed ekranu swojego odbiornika, nie reguluj, nie reguluj. O, teraz jest tak, kiedyś się kręciło tym odbiornikiem telewizyjnym, jak się kanał chciało zmienić, a teraz no to się swajpuje, no nie? To samo, tylko inaczej. Więc na pewno coś w nocy wykombinuję tu. O, pani już tu zeszła. Ale takich przewodników to bym sobie życzył za każdym razem. Mówi powiedzmy kilkanaście zdań, sensem konkretnie, tak żeby wam też przekazać, żeby nie zanudzić, bo nie chodzi mi tu o jakieś gadanie w stylu, nie wiem, jakiegoś archeologa, że można po prostu usnąć. No mało ludzi się tym jakby tak interesuje, tylko żeby to było takie dobre do strawienia, prawda? Jeżeli się ze mną zgadzasz, to zareaguj jakoś komentarzem, łapką, no oczywiście subem, ale najlepiej komentarzem, a może teraz jest nowa opcja, można podbić nowe filmy, 3 razy w tygodniu jest taka opcja, możesz z tej skorzystać. Jeżeli ci się podoba to, co robię, to bardzo proszę. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale chyba zaczyna coś kropić. No, może być, że tak powiem, z noclegiem ostro. Ale to za chwilę zobaczymy, Michał, co się przejmuje. Jeszcze pani mnie poinstruowała tutaj, że mogę, jak mam dodatkowe 45 minut, mogę sobie sam przejść tą trasą i tutaj jest podobno jakaś twarz Inków. Nie wiem, o co chodzi, a jak mam 10 minut, to żebym szybko tu pobiegł. Więc to jest, tutaj się zaczyna, tamtędy, o czekajcie, bo palec się wyoszcza, tamtędy, tam jest gdzieś ta Inka Face i wrócę. No i co? No to co? Chyba lecimy, nie? No to tak czy nie? No. No i myk. Lecimy. Fajnie, bo tak po mojemu, trochę z przewodnikiem, nie za nudno i trochę, co tam kuźwa, jakieś piesy mnie tu atakują, krowy są. Miejsca do rozbicia namiotu to tylko chyba u góry gdzieś ewentualnie jest, bo tutaj jest wszystko strome.
Ile ja mam jeszcze czasu? 4:30, żeby nie zamknęli tego. Ale zaraz. No nie, to zaraz tu wrócimy, bo to jest poza trasą. Tylko muszę przecież swój plecak odzyskać. 4:30, a na Google Mapie podawali, że to jest do 4:30 tutaj czynne to muzeum. No i byłem jedyny znowu, przez 1,5 godziny. Rzadkie tu powietrze. O, na strachu się skończyło. Dobiegłem tam prawie do pani, mówię, że mam plecak. Ona mówi, żebym się nie przejmował, bo ochrona tam siedzi całą dobę i że mogę sobie iść na 2 godziny albo na ile i wrócić później. No idziemy tu obejść, zobaczyć. Jest kilka punktów takich poza tą trasą z przewodnikiem. Tutaj można samemu obejść właśnie 1,2 km dookoła. Pani mi to polecała, że 45 minut, ale możliwe, że z moimi pit stopami będzie dużo wolniej. Tutaj macie takie coś na zasadzie takich basenów. Oni to wydrążyli Inkowie. I zobaczcie, takie to chyba jacuzzi jest tamtejsze. No nie, że tu woda wpływała. A my mamy teraz taki mini trekking na prędkości. Co to za jajo? Jakiś ciekawy kamień. Dobra, przeczytajmy, co to znaczy. No widzicie, bez instrukcji to jest jak z meblami z Ikei. Niby człowiek coś wykmini, ale w życiu bym tu tego nie widział, że to jest głowa żółwia. No chyba teraz już każdy widzi, gdzie są oczy. Jakieś mieli tutejsze wierzenia. No, ale żółw? Jak to żółw? Przecież jesteśmy w cholerę drogi od oceanu. No. Spokojnie, Michał, patrz pod nogi, ale też filmuj. Nie da się tego naraz zrobić. Nikogo nie ma i to mnie bardzo cieszy. Nie, zaraz. Co to się tu dzieje? Halo? Jak to nie ma nikogo? Ja jestem. Chciała krowa powiedzieć. O, jedna jest chyba na naszej drodze. No słuchajcie, no tereny są wymarzone do rozłożenia namiotu, tylko jest jedna rzecz. Nie ma płaskości. O. Cześć krowa. Nic się nie bój, ja sam w strachu. Spokojnie. Nic tu mnie nie atakuj. Cześć. A tu następna jest. Może ja tutaj tak bokiem obejdę. Co jest? Zainteresowana mną, a ja nią. Skubaj się tam, skubaj. Nic się nie bój, jakie drgawki, po co to? Ale po co te nerwy? Ja się tam O Jezus Maria, bym się potknął to. Ciekaw jestem, jak to bez montażu będzie wyglądało. Myślałem, że krowa leci na mnie. Michał, nie cuduj. A tu jakiś następny kamyk. Co ten kamień robi? Też pewnie jakiś żółw? A może krowa? A nie, to jest wąż. To jest wąż. Czyli mieli żółwia i węża. Gdzie ten wąż? Wiecie, bo tu żebym nie spadł jakiś gówna nie wlazł. W którą to stronę jest ten wąż? W tą? Gdzie kto tu widzi węża głowę? W tą stronę chyba, nie? Same krowy. Dobrze, że nie węże. Patrzę, czy nie gubię jakichś moich fantów. Żeby w placki nie wdepnąć i w to bajoro, które tu jest. O! Kolejne spotkanie. Nic się mnie nie bój. Jestem sam w strachu. Co jest? O, jaki szorstki język. Chodź tu do ojca. Chodź tu, chodź. Chodź. Krowa, uspokój się. Ja muszę już lecieć. Dzięki. Cześć. No. Idę jak kaczka wśród tych placków rowi. No ale później nie chcę mieć w namiocie takiego zapaszku. Przez chwilę myślałem, że to jest ryba. Chociaż tu jest taki kształt trochę jak ryba. Jak człowiek zaczyna w głowie myśleć o jakichś kształtach zwierząt, tak jak na safari miałem jakiegoś geparda czy tygrysa w głowie, to nawet z tych
po prostu z kawałków drewna moja głowa rzeźbiła. A tu nie chodzi o rybę, tylko tu chodzi o słońce. Tyle 1000 lat to ma i taki kurde sznureczek tu jest, żeby ludzie nie podchodzili. No wygląda jak taki jednooki człowiek słońca, no nie? Tak jakby tylko miał jeden profil, tu jakby to odwrócić, to by było po prostu jakaś taka głowa z mema. Sam masz głowę z mema, Michał, uspokój się, spokój się. Spokojny to ja już byłem, jak to Boguś mówi. Ciśniemy. A to jest to, co się wącha? Na chorobę wysokościową, no. No. Godzina do zachodu słońca, no godzina 15. Ale no nie wiem, czy zdążę polatać tutaj dronem. No ale jak zostanę w namiocie, no to stanę wcześniej i też polatam. No jedyne, co by mi mogło pokrzyżować plany, no to deszcz. Wstawię sobie budzik na 6, może być jakiś piękny wschód i się polata. Trzeba być elastycznym i przyjmować życie tak jak jest. Tak, dzisiejsze te blokady tutaj na drogach, tam nie straszył Włoch, że nie pojedziemy i w ogóle. Oczywiście jest szansa, żeby utknąć, ale nie ma też co się martwić. No. O, jak pięknie. Następny jakiś pit stop. Tutaj jest twarz Inka. Czy ktoś widzi? Zaraz załączę wam zdjęcie. Akurat jest niefortunnie, bo zachód słońca trochę przeszkadza. O Jezu, jakżem się... Spokojnie. Te quiero. Tak? Powoli, Michał. No i pokażę wam teraz twarz Inki. Kto zauważy, niech da znać w komentarzu. Muszę tu przetrzeć coś. Moja dzisiejsza miejscówka na rozbicie namiotu, tam pod tym dachem. A dlaczego pod dachem? Bo nie trzeba rano czekać, aż się wysuszy tropi. Taką mam nadzieję. Wow. A kuku. Nie widziałem jeszcze psa, który je frytki. Patrzcie, czekajcie. Smakuwa gościu. Dałem mu mięso wcześniej, ale frytkami też nie gardzi. Zadomowiłem się już tutaj w tym namiocie, na tej fantastycznej lokalizacji. Nie mogę się doczekać już schodu, ale jeszcze nie ma godziny nawet 20. Chciałem wam opowiedzieć kilka takich nocnych ciekawostek. Tak siedzę właśnie tu w namiocie, chwilę leżę, odpoczywam i tak sobie przypomniałem, jak tam wyczytałem w tym muzeum, w co wierzyli Inkowie. Mianowicie oni wierzyli, że w nocy po tych ludzi, którzy są gotowi do przejścia na drugą stronę, przylatuje kondor, zlatuje z gór i wypatruje i wyczuwa te dusze, które mają które były dobre. I zabiera te dusze wysoko, wysoko w chmury do tak zwanego Hanan Pacha, czyli świata bogów. A te złe, które po prostu sobie nagrabiły na tej ziemi, zostawia tutaj na pastwę losu i tak się błąkają aż do wieczności. Co tu jestem pod dachem, a takie jakieś dziwne są ruchy. Bo normalnie jak jestem gdzieś na zewnątrz, no to oczywiście trzeba się przyzwyczaić, że coś pada, czasem deszcz pada, a tutaj jestem pod dachem, namiot rozłożony. Sprawdzimy, dobra? Dobra, wyłażę. Jesteś ze mną, to dobrze, to się przynajmniej aż tak bardzo nie boję. Czołówkę trzeba założyć. No to nie to chyba, bo helikopter przyleci. Namiot nie jest dobrze naciągnięty, bo jestem całkowicie na piachu. Śledzie to się tak wbijały, jak, nie powiem co. Ale jakąś mi się udało go naciągnąć w końcu. Dobra. Wychodzimy.
będę miał świetny widok na na Ingapirkę, tam gdzieś. Ja tu się rozłożyłem. Wcześniej jak poszedłem do restauracji coś zjeść na wieczór, to schowałem sobie plecak. O, tutaj, tam w tych krzaczorach, żeby mnie nikt nie widział, to nie chcę też bardzo świecić. Dobra, żeby mi tu komary nie naleciały. Chociaż jest zimno, to tu komaru nie będzie. No i tu będę miał, tu jestem pod takim dachem. Komuś się, tu dlatego jest tak, bo jest tak otwarte. I z tej góry tu widzę, nawiewa jakiś pył. A wcześniej jak szedłem do restauracji, to tutaj sobie zostawiłem, znalazłem tą miejscówkę w ogóle i tutaj sobie zostawiłem w tych krzaczorach, o tam plecak, żeby nikt mi nie zajumał, a tu raczej nikogo nie było. Jak wychodziłem do góry, to pies mnie dorwał i taka pani wyszła, ale nic nie mówiła, bo tu jakieś 100 metrów niżej, tam niżej jest po prostu dom, a tu widzicie drogę i tam gdzie się świeci, no tam jest ta Ingapirka. Więc jak tylko tu otworzę namiot, to powinniśmy mieć fantastyczny widok. Tu jeszcze komuś ta budowla, widzę, nie wyszła. Tutaj jakiś kontener na paliwo. No i co? No i nie ma żadnych duchów tu. Buhu! Zostawiłem sobie na wieczór pewną legendę, którą mi pani przewodnik dzisiaj opowiedziała. Mianowicie ludy, które zamieszkiwały te tereny przed wiekami, Kanarii i Inka, mieli swoje różne legendy. Jedną z nich była legenda o tym, że ludzie Kanarii wierzyli, że każdą świątynię strzeże dusza prawdziwego wojownika. Ta dusza wychodziła jakby ze ścian tej świątyni w nocy, po zmroku i wypatrywała tylko, czy się pojawi jakaś osoba ze złą intencją. Był ogromnych rozmiarów, miał włócznie w ręce i świecił takimi czerwonymi, ogromnymi oczami. Jeżeli ktoś się tam tylko napatoczył, to od razu go zabierał w zaświaty. Dobra, gadki, szmatki, ale słuchajcie, ja się powoli kładę. Mam nadzieję, że się nie rozpada za bardzo, a Ciebie zapraszam już na wschód słońca. Nie odchodź, nie odkręcaj, nie scrolluj. Poczekaj sekundę, zaraz Ci pokażę, jak za chwilę się obudzę. Tylko po prostu 8 godzin później będzie w 5 sekund. Jeszcze jedna taka sprawa. Tutaj jest około 6 stopni na plusie, niewiele. Ma spaść do 3. Sprawdzę, jaki mam komfort śpiwór. Warto sprawdzać. Komfort mam 11. No to słabo, bo z reguły jak jest, to jest tak na ok, ale mam bluzę, mam spodnie. No -8, no to extreme. Ja tak spałem raz na extreme, miałem śpiwór chyba do -15, a było -22. Jak spałem w Dolinie 5 Stawów na śniegu z moim ziomkiem Karolem. No on miał grubszy śpiwór, on miał taki normalnie czołgowy, a ja miałem taki średni. No i temperatura spadła o te 7-8 stopni poniżej mojego komfortu. Nie było żadnego namiotu. Spaliśmy pod gołym niebem, można powiedzieć. Fantastyczna przygoda. Ale byłem tak zawinięty, słuchajcie, że miałem tylko taki lufcik i to jeszcze tak było wygięty jak syfon, żeby do oddychania i się nie ruszałem, bo jak się człowiek ruszy, jak ciało, to się wybudza. Ciało jest jakby na takim czuwaniu cały czas, jak telewizor z czerwoną lampeczką, że cały czas czeka, znaczy jest świadomy, że może być zagrożenie. Jakie to ciało nasze jest inteligentne, nie? No chyba, że ktoś się, że tak powiem, załatwi i świadomość swoją straci przed snem, no to można zamarznąć, nie? Jakąś substancją, chociażby alkoholem. Nie polecam. No to co? No to ja się śmigam do spania, co ja będę tyle gadał. Dzień dobry, cześć i czołem. Nie mogę patrzeć na razie w to światło. Żaby tak skutecznie, słuchajcie, rechotały całą noc, że w ogóle chyba nie spałem od 3 godziny. Jest 5:48, wstałem na wschód. No, pokazuje, że 6:13. Zaraz zobaczymy, co się tam dzieje. Na moje czucie jest bardzo duże zachmurzenie, bo deszcz padał całą noc. Tutaj dobrze jestem pod tym dachem, ale skutecznie też to zawiewało i waliło tutaj po tropiku.
Ale nic, nowa przygoda. W końcu się udało w następny kraj i spanie pod namiotem. Taki był też plan. O, już lepiej widzę. Także dzień dobry, smacznej kawusi jak zwykle wszystkim życzę. Lub herbatki, w zależności co tam macie. No i co? No i zobaczmy, czy ten wschód był warty takiego zachodu. Humorek jest. Głowa trochę boli. No, bo jednak wysokość robi tutaj robotę. Muszę tego kwiatka chyba dorwać. Co ta pani mówiła, że trzeba, przewodnik, że trzeba to wąchać na chorobę wysokościową. Dobra, wstajemy, Michał. No i co my tu mamy? Na pewno nie były to warunki. O. Nie no, widoczność jest spoko. Widoczek jest świetny. Zobaczcie, tam mamy te ruiny Ingapirki. Jest świątynia Słońca i świątynia... Gdzie jest ta świątynia? Tu jest świątynia Księżyca. Ale umówmy się, no nie są to warunki idealne, tak jakbyśmy sobie życzyli. Słońce zaraz. Tam jest zachód, tam jest wschód. Tylko żebym tu kurczę nie spadł. Tamtą stronę. No nie za bardzo. Nie za bardzo, proszę Państwa. Nie za bardzo. Ja się bałem, no. Miałem obawy, o tak to powiem, że te gwoździe tutaj z tej podłogi wyjdą. Tędy zacinał dosyć mocno wiatr, skutecznie utrudniając spanie. O, tu jakiś krowy placek, więc krowy tutaj częściej chodzą niż ludzie. Ale co się okazało, wy możecie widzieć tu różnicę. No, w tym, no, mokry piasek, prawda? Że te śledzie po prostu wyjdą, bo te tu wychodziły. No nie są, umówmy się tak, no nie są to warunki na kempingu nad jeziorem Garda. Tylko jest to Ekwador, 3200, wiatr, żaby, rechoczące, jakieś inne zwierzaki. Tu jest to gospodarstwo tam, o, co tam ten pies czekał. Jak się trochę przyczajam. No ale cóż mi zrobią? Już mi nic nie zrobią, bo muszę się po prostu zawinąć i spadać stąd. I dzisiaj jedziemy do Riobamby. Jeszcze chwilę tu poczekam. Zobaczymy, może jakieś kolorki się pokażą, ale no widzę zachmurzenie, jak to górale mówią, trzeba patrzeć na ciśnienie, a ciśnienie się sprawdza tym, że się patrzy, czy są chmury wysoko, czy nisko. I tak właśnie kiedyś mi jeden góral nad Morskim Okiem wytłumaczył, jaką oni mają tajemną wiedzę, jeśli chodzi o to, czy będzie padać, czy nie. No, patrzą do góry i mówią, panocku, a są dwie opcje, albo będzie padać, albo nie będzie padać. No i, i będzie padać, jak są wysoko i nisko chmury, a nie będzie padać, jak są wysoko. No i tyle. Cała filozofia góralska przedstawiona w dwóch zdaniach. Ja się jeszcze bardzo cieszę, że wczoraj na wieczór jednak się sam przekonałem, żeby polatać z dronem, nie zostawiać tego wszystkiego na ranek, no bo jak widzicie aura jest taka zmienna, że dzisiaj no też bym polatał, ale wczoraj była piękny, złota taka godzinka, gdzie słoneczko po prostu się pojawiło i pomiędzy chmurami oświetliło tu całą cały ten teren, te wzgórza, także no jestem z tego zadowolony. Bo też się nauczyłem w podróży, że jak są warunki albo sytuacje, że na przykład z kimś można porozmawiać, albo coś się dzieje, albo no, jest opcja taka, żeby to uwiecznić, to trzeba działać. Nie zostawić sobie, to trochę jak w życiu, nie zostawić sobie tego, nie pomyśleć sobie, że jutro. Ja staram się tego jutro nie używać w ogóle słowa, tylko mówić konkretnie jaka data, bo jutro to zawsze, jutro to może być futro. I w takiej trzymaniu dyscypliny, tak jak teraz jestem bardzo zdyscyplinowany i słuchajcie, jest 14 dzień, ja mam 14 filmów. Nie wiem, czy mi się uda 100 na 100, no taki jest plan, jest to bardzo ambitne, ale tym systemem, który sobie wymyśliłem, że też no, ludzie mnie do tego przekonali, że za często, że publikuję codziennie, tym systemem 3 razy w tygodniu jestem w stanie właśnie zrobić sobie przerwy na tą regenerację chwilową. No, regeneracja polega na tym, że po prostu no, odpoczywam medytując 2 filmy naraz, no i tak i trochę się luzuje.
I po prostu, no i zapomniałem, co miałem powiedzieć. Takie mądrości, Michał, tu sypiesz, jak z kalendarza jakiegoś pani domu. No, ale coś się przejaśnia, słuchajcie, coś się tu kurde przejaśnia. Chcecie znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, żeby wam pokazać, jak ja w ogóle się pakuję i z czym to się w ogóle je, takie wyprawy. Co tam się takiego unikalnego znajduje, a czego już nie wożę i tak dalej, bo już, no, nie ukrywam, już mam pewne dosyć spore doświadczenie w tym aspekcie. Dobra, no to chyba tyle w tym odcinku. Następny już z Riobamby i z ogromnej góry Chimborazo. A w następnym odcinku Ci opowiem, dlaczego ta góra jest największa na świecie. No, dobrze słyszysz, największa na świecie. Do zobaczenia, cześć!